Mimo iż jesteśmy dzisiaj w terenie, a auto ma napęd na 4 koła, nie będzie dzisiaj odcinka offroadowego. Co prawda Nissan Qashqai z drogi utwardzonej zjechać się nie boi, ale jest crossoverem, który został zaprojektowany i przystosowany do życia w mieście. I to pomimo przyzwoitego prześwitu wynoszącego 18 cm i sprawnie działającemu napędowi. Osie możemy ze sobą zblokować albo pozwolić komputerowi samemu dołączyć tylną oś w razie konieczności. Jednak jeśli mieszkacie w mieście, to dopłata do takiego napędu jest zbędna. Jeśli już wjedziemy w dżunglę, tą miejską oczywiście, to czeka nas parę miłych niespodzianek. Widoczność do przodu oraz na boki dzięki wysokiej pozycji jest bardzo dobra. Widoczność do tyłu jest nieco gorsza, ale wszystkie problemy przy parkowaniu rozwiąże nam system kamer pokazujący obraz dookoła auta. A prześwit, o którym wspomniałem, przyda się na przykład przy pokonywaniu krawężników. A kiedy jednak zdarzy nam się wyjechać poza utwardzony szlak, kolejne miłe zaskoczenie. Zawieszenie Qashqaia bardzo sprawnie tłumi nierówności i to pomimo dosyć sporych 19-calowych felg o profilu 45. Prowadzenie Qashqaia jest bardzo intuicyjne. Co prawda wspomaganie kierownicy nie działa w taki sposób, że oddaje nam wszystko to, co dzieje się pod kołami, natomiast nie ma tutaj żadnych dramatów. Trochę mniej intuicyjne jest natomiast sprzęgło. Łapie ono bardzo szybko. Na początku myślałem, że to może wada tego egzemplarza, ale po małym rozeznaniu okazuje się, że ten typ tak po prostu ma. Przyznaję, auto na początku parę razy mi zgasło. Skoro już jedziemy, powiem parę słów o systemach bezpieczeństwa. W Qashqaiu mamy m.in. system, który informuje nas o obiektach znajdujących się w martwym polu. Problem jednak w tym, że działa on trochę dziwnie, ponieważ znajduje obiekty, które nie istnieją. Obiekty widmo. Pod maską testowanego egzemplarza znajdziemy diesla o pojemności 1,6 litra. Rozwija on moc 130 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 320 Nm. Jest on dynamiczny, a wbrew temu, co zaraz usłyszycie, nie jest takie uciążliwe akustycznie. Przy tym zadowala się małymi ilościami ropy. W mieście Qashqai spali około 6,5 litra na 100 km, w trasie będzie to 4,9 litra, co oznacza, że jest to wartość deklarowana przez producenta. Brawo Nissan, nie kłamiecie! Jeśli nie potrzebujecie jednak napędu na 4 koła, diesel o pojemności 1,5 litra spokojnie powinien Was zadowolić. A jeżeli jeździcie po mieście, benzyniak wystarczy. Wygląd Qashqaia może się podobać. Ostro poprowadzone przetłoczenia i dosyć masywna sylwetka sprawiają, że auto wyróżnia się z tłumu. Na tle innych crossoverów Qashqai jest moim subiektywnym zdaniem jednym z najładniejszych aut. Kabina pasażerska pełna jest pojemnych skowków, wykończenie jest na naprawdę wysokim poziomie, które miejscami przyrasta do aut klasy wyższej. Miękka jest góra deski rozdzielczej, podłokietnik, środkowy tunel oraz boczki drzwi. Co więcej, znajdziemy tutaj dodatkowo gniazdo USB oraz 12V. Z tyłu miejsca jest zdecydowanie wystarczająco, aczkolwiek mniej niż w kompaktowym Pulsarze. Co ciekawe, dla pasażerów jadących z tyłu nie przewidziano ani nawiewów, ani wyjścia 12V, a to w aucie za taką cenę trochę dziwi. Bagażnik ma 401 litrów pojemności. Pod podłogą znajdują się dwa schowki, przestrzeń bagażową możemy podzielić, a pod tym wszystkim dojazdowe koło zapasowe. Mamy tutaj rodzinne auto z napędem na 4 koła. Idealnie na wyjazd na narty? Niestety, pomimo podłokietnika z tyłu, przebicia do kabiny pasażerskiej nie przewidziano, a więc nart nie spakujemy. Bazowa odmiana Qashqaia kosztuje 76,5 tysiąca złotych. Wersja z silnikiem diesla to wydatek 86 tysięcy, a prezentowany egzemplarz w wersji Tekna z dieslem i napędem na 4 koła to wydatek już 125 tysięcy złotych. Dużo. Qashqai to bardzo udane auto i nie dziwi mnie jego rynkowy sukces. Jednak od samego początku, kiedy zacząłem nim jeździć, zacząłem się też zastanawiać, czy naprawdę warto dopłacać tyle pieniędzy w stosunku do równie udanego i równie przestronnego Pulsara. Sęk jednak w tym, że Qashqaiem jeździ się przyjemniej, sprawia on wrażenie bardziej dopracowanego i robi lepsze wrażenie, szczególnie w tym kolorze. Redaktor Polikowski w swoim teście Pulsara stwierdził, że w aucie woli siedzieć niżej. Ja też wolę siedzieć niżej, ale nie tym razem. Qashqai górą.